Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku. To było grane Console Edition. Mam dla Was też dobrą wiadomość niedługo, ponieważ od jednego z moich widzów, Pawła Nazaruka, dostałem GameCube'a. Także rozszerzymy działalność Console Edition na GameCube'a, a w przyszłości i na Dreamcasta. Jeżeli mi się uda zdobyć jakąś inną konsolę, no to oczywiście będziemy rozszerzać ten temat jeszcze szerzej, że tak powiem. Dzisiaj, słuchajcie, gra, którą przewidziałem wcześniej, Def Jam Fight for New York. I tajemnicze zdanie, że przewidziałem ją wcześniej, odnosi się do filmu Pogadajmy 10 najdziwniejszych gier, w jakich grałem, ponieważ w tamtej grze wspominam o grze Battle Rapper, chyba tak powinno się to czytać, którą myślałem, że czyta się Battle Rapper, że są to walki raperów. Ja wtedy myślałem, że to będzie właśnie, że będą raperzy ze sobą walczyli i jaka to będzie super gra. No cóż, okazało się to czymś innym, ale sam pomysł walek raperów, no ktoś musiał wyciągnąć z mojej głowy jakąś kosmiczną technologią i stworzył właśnie grę Def Jam Fight for New York. Def Jam Fight for New York jest drugą częścią serii Def Jam, ponieważ pierwsza część, Def Jam Vendetta, pojawi się też tutaj w tym odcinku, ale później, bo ona nie jest taka dobra jak Fight for New York. Pozwala wcielić się w postać, którą sami stworzymy i stoczymy walkę z najbardziej znanymi raperami z wytwórni Def Jam. Pamiętam, że pierwszy raz w Def Jama nie miałem wtedy swojej konsoli. Konsolę miała Mariola i pamiętam, że przyniosłem tą grę, czy też jej brat przyniósł, no nie będę ukrywał, że był to pirat. Nagrane na jakiejś płycie i napisane było tylko Def Jam na tej płycie i długo ta płyta leżała, ponieważ ja nie znałem tego tytułu. Nie czytałem wtedy PSX-a, nie czytałem żadnych takich czasopism konsolowych stricte i muszę przyznać, że nie wiedziałem, co powiedzieć ta gra. I ta gra leżała, u Marioli leżała i któregoś dnia postanowiłem, kiedy u niej byłem, mówię, wiesz co, chodź zobaczymy, co to jest ten Def Jam, nie? No i tak wiecie, odpaliłem i po prostu moja głowa eksplodowała. To było coś, co po prostu trafiło całkowicie w moje zainteresowanie. W tamtym czasie jeszcze mocno się interesowałem rapem i dosyć sporo rapowałem i interesowałem się tą kulturą, wiecie. Słuchałem tych wszystkich raperów, także to było coś po prostu wow. Później kolejne wizyty u Marioli spędzałem na tym, że grałem non stop w tego Def Jam. Mariola już była tak wściekła, bo ja przychodziłem, pogadałem, dobra, odpalałem Def Jama i tłukłem tego Def Jama, aż go nie skończyłem. Mariola była bardzo wściekła na tą grę, że właściwie przychodziłem do niej tylko po to, żeby pograć Def Jama. Taka tajemnica, bo przecież tego odcinka nie będzie oglądała, ale oczywiście tak mi to, słuchajcie, wessała ta gra, że po prostu wow, tak? Gra jest typową bijatyką z nietypowym twistem, może tak, bo typową bijatyką to jest na przykład Tekken albo Mortal Kombat. Tutaj jest to troszkę inaczej potraktowane. Gra nie korzysta, fighterzy nie korzystają z jakichś dziwacznych ciosów, fireballi, jakichś hadukenów, nie pojawia się to. Gra jest bardziej osadzona w takim undergroundowych walkach ulicznych, gdzie spotyka się dwóch gości i naparzają się po gębach. To, co mnie zaskoczyło w tej grze, to, że gra jest strasznie brutalna i to nie jest taka brutalność stricte komiksowa, jaka w tamtym czasie pojawiała się w Mortal Kombat, czyli na przykład Mortal Kombat Deception i Armageddon, tylko taka brutalna rzeczywistość, tak? Czyli walenie po mordach, krew się leje z nosa, gała podbita, taka brutalność bardziej osadzona w rzeczywistości. No ale przejdźmy do fabuły. W grze wcielamy się w hipka, którego sami sobie projektujemy. W gameplayach, które widzicie, zaprojektowałem siebie, bohater, który wygląda jak dziecko Pono i Pezeta, tak bym go nazwał. Pozet może by się nazywał. Dziecko Pono i Pezeta, Pozet albo Pezono. W każdym razie tak wygląda. I nasz hipek ratuje takiego gościa, nie pamiętam jak on się nazywał, który zarządza klubami, nocnymi klubami i teraz od tej pory będzie walczył dla niego, odzyskując i pozostałe kluby z rąk, wiecie kogo? No właśnie, z kogo? Bo głównym bossem w tej grze jest Snoop Dogg. Słuchajcie, jak zobaczyłem, że tam się pojawia Snoop Dogg, a byłem wielkim fanem Snoop Dogga, to po prostu wow! To było wow! Snoop Dogg, wow!
Pamiętam jak się cieszyłem jak debil, że tam jest Snoop Dogg i potem to już było na studiach. Wszystkim opowiadałem, że to jest gra i się leje raperami, jest Snoop Dogg. A tam większość się patrzyła, bo większość tak Snoopa to tak kojarzyło Snoopiego z bajek, z komiksów, a Snoopa tak nie kojarzył nikt, ale ja się tym strasznie jarałem. No w każdym razie, gra, tak jak mówiłem, jest typową bijatyką. Oprócz walki 1 na 1 pojawiają się też walki 2 na 2, bo na przykład gdzie walczą 4 osoby i każda taki deathmatch, każdy jest oczywiście sam. Ale to co jest ciekawe to to, że w grze spotkamy właśnie największych raperów, najbardziej znanych raperów z wytwórni Def Jam. Pojawi się m.in. to posłużę się tutaj, bo nie chcę tutaj jakiegoś lipy walnąć. Jest Busta Rhymes, jest Baba Sparks, z tych bardziej znanych wymienię. Jest, zobaczmy, Fat Joe, którego możecie kojarzyć, jest Ghostface Killah, jest Ice-T. Ice-T swoją drogą kiedyś powiedział, że Leroy to jest prawdziwy OG, za co mu mordę obiłem w Def Jamie okrutnie. Jest Ludacris, jest Memphis Black, Method Man, jest Nori, Redman, Scarface, jest Sean Paul, ostatnio nagrywa z kim on to ostatnio widziałem, z Enrique Iglesiasem. No jest szkoda, że tu Enrique Iglesiasa nie ma, no ale wtedy to jeszcze było troszkę inaczej. Jest, słuchajcie, Snoop Dogg, to już mówiłem, jest Warren G. Warren G to taki troszkę w Polsce może mniej znany raper, a jakiś był taki znany jego teledysk Warren G i Nate Dogg chyba Regulate. No i jest Exhibit, którego możecie skojarzyć z Pimp My Ride. Także naprawdę tutaj roster fighterów to są postacie takie. No jest oczywiście, są też damskie, słuchajcie, to jest też ciekawe, bo gra też fabuła jest w taki sposób skonstruowana, że też zdarzy nam się walczyć kobietą. Jest na przykład Carmen Electra z tych bardziej znanych postaci i też Carmen Electra będzie mogła utłuc gębę jakiejś innej tam labadziarzy, chociaż tutaj muszę przyznać, że ta walka kobiet w fabularnym trybie są chyba tylko 2, także nie za dużo. Fabuła jest całkiem ciekawa, podbijamy kolejne kluby, pokonujemy kolejnych raperów. Oprócz tych raperów, których wymieniłem, jest jeszcze takich ludków troszkę randomowych, zaprojektowanych przez dewelopera, ale muszę przyznać, że każdy z tych fighterów ma swój własny styl i wygląda po prostu inaczej od pozostałych. I to jest, wydaje mi się, też fajne, że nawet te ludki randomowe, które nie są Busta Rhymesem, wyglądają ciekawie. Jest też, jeszcze nie wspomniałem, Flavor Flav, czyli kiedyś Public Enemy, też się pojawia tutaj, nie wiem dlaczego go nie ma wymienionego, no ale dziwne. Oprócz tych raperów pojawia się Danny Trejo. Goddammit, Danny Trejo, wiecie kto jest Danny Trejo? To jest gość, który grał w Desperado, taki wąsacz, Meksykanin albo w Maczecie, też kultowy aktor i też tutaj Danny Trejo jest i można mu mordę obić, to po prostu jest niesamowite, że takie postacie się tu pojawiają. No nie wiem, słuchajcie, wybór postaci, które są w grze, które możemy zagrać w kumplem, już wtedy możemy sobie wybrać postać, którą chcemy grać, bo tak to gramy tym naszym randomowym ludkiem, którego stworzymy, czyli Pezono, także pozostałych możemy sobie oczywiście wybrać i walczyć każdym z nich. Dodatkowo w grze towarzyszy rewelacyjna muzyka. Jest to muzyka oczywiście tych raperów z tego Def Jam i to powiem wam szczerze, że to nie jest sama muzyka, ale oni tam śpiewają, słuchajcie, jak ja to zobaczyłem pierwszy raz, mówię, nie, po prostu gra po prostu dla mnie, no to jest gra, której powinno być napisane wielkimi wołami. Gra dla Energika, chociaż wtedy to gra dla Kamikadze, no to było to, tak? To był tytuł, który tak mi się strasznie podobał. Ale to jeszcze nie koniec zaskoczeń i nie koniec mojego orgazmu nad tą grą, ponieważ w momencie, gdy zaczynamy grę, możemy się przebierać, słuchajcie. Przebieranki są w innych grach, w Tekenie w ogóle jakieś masakra, jakieś kapelusiki, to dramat, ale w Def Jamie postawiono na coś innego. W Def Jamie znajdziemy realne marki, słuchajcie, i realne ciuchy. No i wiecie, wchodzę do tego sklepu w grze i tam patrzę, co można kupić. No jakieś tam buty Nike, ale zobaczyłem bluzy eko i koszulę eko, spodnie eko, mówię to ja już tam padłem, słuchajcie, można wszystkie te takie marki bardziej znane, raperskie są tam dostępne, no ale przede wszystkim oczywiście mój bohater musiał chodzić od stóp do głów ubrany w eko, jak zobaczyłem, że tam jest eko, nie, to jest niemożliwe, żeby to było to. No padłem po prostu, padłem rażony gromem i
No i warto wspomnieć, że postać, którą stworzymy i którą ubierzemy w te ciuchy, ona potem pojawia się w cutscenkach tak, jak żeśmy ją stworzyli. I to jest bardzo fajne. Oprócz tego możemy walić tatuaże. No tatuaże to mnie tak średnio interesują. Możemy całą postać wytatuować od stóp do głów. Możemy kupić bling-blinki, czyli różne na przykład pierścienie albo łańcuchy. I tych elementów też jest dużo, bo też ona jest silnie osadzona w kulturze raperskiej. Kolczyki z diamentami. No dużo tych elementów też się tutaj pojawia. No i oczywiście w momencie, kiedy ubierzemy naszego bohatera, oczywiście w eko, obwiesimy go całym złotem, ruszamy do walki. Tak jak mówiłem, walka jest prowadzona 1 na 1. Jest ona dosyć dla graczy, którzy są przyzwyczajeni do grania w Tekkena bądź Mortal Kombat, bądź Dead or Alive, bądź Virtua Fighter, jest ona dosyć toporna i faktycznie trzeba przyznać, że gra pod względem mechaniki jest dosyć toporna. Można się do tego przyzwyczaić, ale gra się w to dosyć topornie. Ruchów nie ma za dużo i warto wspomnieć, że postać, którą kreujemy, może walczyć jednym z pięciu dostępnych stylów, czyli na przykład może być street fighting, taekwondo, wrestling i tam jakieś inne pozostałe. W momencie, kiedy wybierzemy sobie ten styl, te ciosy są troszkę od siebie różne. Oprócz tego w grze, w momencie kiedy walczymy, towarzyszy nam widzowie, którzy też są fragmentem gameplayu, ponieważ możemy rzucić na przykład przeciwnikiem w stronę widzów i oni go odepchną, albo czasami, jak już mamy nabity współczynnik popularności, będą go trzymać. Możemy podejść, na przykład jeden z widzów go trzyma, a ty go jakoś tam pałą walisz po gębie albo coś takiego. Też jest coś takiego. No i są elementy, w które możemy naszego bohatera wbić, czyli na przykład stoi głośnik, no to go tam łapiemy i w tym głośnik, tak? Samochód stoi, no to nasz bohater otwiera drzwi, stawia mu łeb i wali drzwiami, tak? Także takie elementy, powiem wam szczerze, że no brutalność tej grze jest po prostu mega, nie? Mega fajna. Podnieciłem się przy tym Def Jamie jak łysiu na suchary, ale tak wtedy do tego podchodziłem i gra naprawdę oferowała wszystko to, czego sobie mogłem zamarzyć. Wszystkie te elementy, które mogłem sobie zamarzyć. Fabuła może nie jest jakaś ciekawa, znaczy nie jest jakoś tak wciągająca, no chodzi głównie, żeby odbijać te kolejne kluby, tam pojawiają się sytuacje, kiedy na przykład poznajemy jakiegoś lachona, no i potem jakiś drugi lachon chce nas odbić, tak? No to wtedy pojawia się sytuacja, gdzie obydwa lachony walczą i wtedy mamy walkę dwóch dziewczyn, czyli na przykład Carmen Electra i jakaś tam Lil Kim na przykład, bo też ona się pojawia, tak? Także dosyć tu dużo tych elementów się takich zmiennych jest. Tak jak mówiłem, są też turnieje, gdzie walczymy na przykład 2 na 2, czyli mamy siebie, jakiegoś ziomala, którego sobie wybieramy i walczymy z 2 pozostałymi jakimiś patafianami, bądź taki typowy deathmatch, to się nazywa One for All, czyli jest 4 fighterów i wszyscy walczą przeciwko sobie. No też takie są elementy. Ciosy specjalne, które się pojawiają, które można sobie dodatkowo zakupić, to jest taki cios, który jest serią ciosów, które wykonuje się automatycznie. Wtedy łapiemy postać, on wchodzi w taki, to się nazywa Blazing Move chyba, i wtedy postać wykonuje cios, który zakupiliśmy. Ciosów jest sporo, możemy je kupić u Henry'ego Rollinsa, którego możecie też kojarzyć, jego imię i nazwisko. I możemy na przykład wziąć postać za giry, ją tak walić jak dywanem po prostu o ziemię. Jest taki cios, który możecie zobaczyć na gameplayu. No różne tych ciosy są ciekawe, albo wbić mu tam czachę po prostu kolanem aż tutaj w klatę piersiową, walić po prostu, zmasakrować mu gębę. I te ciosy są strasznie takie brutalne i muszę przyznać, że są zajebiste. Oprócz tego możemy oczywiście naszą postać upgrade'ować pod względem siły nóg, siły rąk. Zbieramy punkty po każdej walce, możemy ją upgrade'ować i oczywiście zbieramy pieniądze, które możemy przeznaczyć na coraz lepsze ciuchy, coraz droższe łańcuchy, coraz tam, wiecie, ciekawsze elementy garderoby, w których będziemy potem występować. Skończenie tej gry sprawiło mi naprawdę masę radości. No nie jest tutaj żadną tajemnicą, że ostatnim bossem jest oczywiście Snoop Dogg, któremu też się mordę trzeba obić, ale no muszę przyznać, że to jest po prostu, słuchajcie, to jest z wszystkich bijatyk, jakie grałem w tamtym czasie, bo dzisiaj to nie mogę powiedzieć, że jest to najlepsza bijatyka, ale wszystkich gier, bijatyk, które grałem w tamtym czasie, ta zdecydowanie była najlepsza. Jeżeli lubicie rap, lubicie hip-hopy, słuchacie tego, polecam jak najbardziej. Def Jam Fight for New York. Na razie nie grajcie w Def Jam Vendetta, zagracie jak zrobię filmik.
bo niestety Def Jam Vendetta nie jest taka dobra, nie jest tak dobrym tytułem jak Def Jam Fight for New York. Także mnóstwo licencji, tak, oprócz tych postaci, ciuchy, słuchajcie, te wszystkie elementy, które się pojawiają, no, cieszy to, że jest aż tyle licencji zawartych w tej grze i faktycznie ta muzyka oczywiście, muzyka śpiewana i grana przez tych, wiecie, Baba Sparks, Exhibit czy Busta Rhymes, usłyszycie to w trakcie grania, także, no i oczywiście wszystkim bohaterom podkładają oryginalnie głosy, oryginalne postacie, tak, czyli jak obijemy gębę Sean Paulowi, no to gada za niego Sean Paul, tak, czy tam jak Redmanowi, to za niego podkłada głos mu tam Redman, także rewelacja jak dla mnie, tytuł wart uwagi, szczególnie jeżeli nie graliście, chociaż większość pewnie fanów rapu z tą grą się zdecydowanie zetknęło. Słuchajcie, no i na koniec jeszcze pojawiła się trzecia część Def Jam. Def Jam Icon, który był chyba nawet takim tytułem, jeżeli nie startowym, to zaraz po premierze PlayStation 3 się pojawił, ale to jest tytuł, mam Def Jam Icon, ale nie chcę o tej grze nawet pamiętać. Zdecydowanie z całej serii, z całej trylogii Def Jam Fight for New York jest najlepszy i polecam Wam z całego serca, jeżeli lubicie te klimaty, bo jeżeli słuchacie metalu, nie wiem, disco polo czy nie wiem, dubstepu i nie interesuje Was, kim jest Snoop Dogg albo kim jest Sean Paul, także zdecydowanie wtedy ta gra nie będzie Wam się podobała, a dla innych osób zdecydowanie tu wart polecenia, zwłaszcza ta brutalność, która jest tutaj aż namacalna, aż po prostu czuję ból w momencie, kiedy walę komuś w czachę z kolana i no, to jest tak właśnie zrobione. Jeszcze jedną rzecz, którą zauważyłem, to wszystkie, śmieszna rzecz, że wszystkie te postacie, które występują dopakowane, tak? Jeżeli wiecie jak wygląda Snoop Dogg, jak patyk, to tutaj Snoop Dogg to jest taki też, wiecie, no trochę taki przypakowany, no wiadomo, no jak jest fighter, to nie mógł wyglądać jak, nie wiem, modliszka, tylko taki bardziej, nie wiecie o co chodzi. Także też tutaj no właściwie każdy, tak jak patrzę tutaj na obrazek, to każdy raper z Def Jam to jest po prostu paker. No zdarzają się też grubasy. To jest też w grze znamienne, że są takie grubasy, jakieś wielkie, z takim bęcołem piwnym. No ale to też jest takie postacie też się pojawiają, warto poznać. Dobra, rozgadałem się za dużo. Faktycznie gra wzbudzała we mnie ogromne emocje w momencie, kiedy zagrałem ją pierwszy raz. Dzisiaj może już tych emocji takich nie było, ale wtedy to jarałem się tym jak szalona wiewióra. No a dzisiaj już troszkę jest inaczej, ale niemniej jednak tytuł godny polecenia. To tyle. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się do następnego. Cześć.